tutaj na wybrzeżu. Teraz będziemy przejeżdżać. W ogóle Bunaziła w kolejnym dniu. Będziemy przyjeżdżać, są takie ciekawe miejscowości. W ciekawych nazwach może w ten sposób. Pierwsza z nich to Olimp. Później mamy Neptun, Jowisz, Wenus. I coś jeszcze było. Saturn. I Saturn. A więc chyba nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi i skąd się wzięły. Więc przejeżdżamy przez nie, a kierujemy się do Vamaveke pod granicę z Bułgarią. Podobno jedna z najspokojniejszych miejscowości tutaj na wybrzeżu, bo rzeczywiście ten fragment wybrzeża rumuńskiego, na którym teraz jesteśmy, no to taki bardzo turystyczny, dużo hoteli, apartamentowców. Ta bardziej luksusowa chyba część wybrzeża. Tak, no, ale ten luksus jest w wydaniu rumuńskim oczywiście. Witajcie! Gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie Bukareszt, ale zachęceni przewodnikiem zajrzymy jeszcze do miejsc, gdzie jego mieszkańcy uwielbiają spędzać wakacje. Jak się okaże, będą to miejsca zdecydowanie bardziej komercyjne od tych, do jakich dotychczas przyzwyczaiła nas Rumunia. Jak komuś mało jest plaż nadbałtyckich i szuka Wyrafinowanego wypoczynku. w podobnych klimatach, to właśnie to jest właśnie dobre Jowisze, miejsce. Neptuny są jak najbardziej dla niego. Jesteśmy w Jowiszu. Nazwy fajne, zachęcające, natomiast miejsca zdecydowanie nie moje klimaty, nie nasze chyba. Więc chyba nie będziemy się zatrzymywać. 200 metrów skręć w prawo. Ale za to jest atrakcji dla dzieci dużo. Pizzerie. Hoteliska. Idziemy zobaczyć na plażę. Zobaczymy, czy warto. Tak, plaże na podszylątku Aurora, czyli Jutrzenki. Udało Nie, nam to się... jest jeszcze Jupiter. Nie, no tutaj już była tablica, że to jest przylądek Aurora. Nie, za chwilę będzie. Dobrze, to jest jeszcze jesteśmy... Jowisz. Dobrze. Udało nam się znaleźć jakieś miejsce tutaj wśród autochtonów z brzegu, więc idziemy zobaczyć te cuda. No ale internet jest. Hulana całego, można w końcu się ze światem połączyć. No, widziałem ładniejsze. I to w Rumunii. Plaża czynna od 8 do 19. Tak, później spuszczają wodę z morza i zwijają zwijają piasek. Ale i tak nie ma zachodów słońca nad morzem Tak, tutaj tutaj, nie ma. więc po co siedzieć w sumie po 19? No właśnie, dokładnie. No, kto co lubi. No właśnie. Sama plaża, czy coś takiego specjalnego? Nie, broń Boże. Kupę Nic z tych właściwie rzeczy. kamieni, ale takich kamieni typu, nie wiem, no cegły pokruszone. Bardzo, No, brud bardzo taki. takie wrażenie brudu, Tak, to jakby no jakimś pokonstrukcyjnym bez miejscu. sensu. Lepiej zdecydowanie dla mnie też plaża była, jak się jechało koło zdezelowanej fabryki i Tak, przez 1,5 kilometra płytami, a później kolejny kilometr przez piach. Dobrze, to zobaczymy, co ma do zaoferowania nam Cap Aurora, Wenus i Saturn jeszcze. Wenus bardziej kameralna. Jak to w Rumunii? To jest po prostu... Nieskończone. Tak, ale dół już wynajmowany, już ten a u góry jeszcze piętra nieskończone. To jest to Tak, rzeczywiście to jest coś... prawda. Rumuni nie kończą. To jest coś niesamowitego. Jak na tym kempingu.
Łazienki wiecznie w remoncie. Tak jest. Saturn chyba był najbardziej popularny w czasach komunistycznych, tak patrząc w takich wysokich blokach, hotelach oczywiście. Przejedź przez rondo, pierwszy wjazd. Ciekawe nazwy miejscowości. Tutaj jesteśmy w 2 maja, a wcześniej był 20 sierpnia. Nie, 23 sierpnia. Miejscowość Vamaveke. Według przewodnika Że do niedawna była zapomnianą trochę przez turystów miejscowością. no jedno z najspokojniejszych niby miejsc na wybrzeżu. Więc jest tak. To jest ostatnia miejscowość przed Bułgarią. Więc nie wiem, czy w ogóle próbować gdzieś tutaj zaparkować. Nie ma gdzie, jak nie wetkniesz. Spróbować to skręcić, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Chyba nas ta wycieczka zmęczyła. Nie wiem, na czym ten spokój tej miejscowości miałby polegać. Może zimą, jak ludzi nie ma. Na pewno nie w sezonie. Poddajemy się, bo nawet nie ma gdzie zaparkować. Więc było bez sensu tutaj trochę przejeżdżać. To jest ostatnia miejscowość pod granicą z Bułgarią. Na początku mieliśmy pomysł, żeby podjechać jeszcze do Nesebaru, po drodze zobaczyć słynne Złote Piaski, ale To nam się nie chce. po tym, co zobaczyliśmy tutaj ostatnie 20 czy 30 km rumuńskiej Riviery, to chyba nie tym razem. Nie, zostawimy to, może nam się uda kiedyś jadąc poza sezonem, może do Turcji. Wtedy skosztujemy odrobinę Bułgarii. Z wybrzeżem rumuńskim będziemy się żegnać, bo na plaży gdzieś dziko nie staniemy, żeby parę dni postać, a te klimaty, nasze atrakcje, które tutaj zapewniają, te ostatnie Nas nie interesują. miejscowości nie są dla nas zupełnie. Więc ruszamy dalej. Znajomo, jak na Karkonoskiej we Wrocławiu. Dojeżdżamy do Bukaresztu. Jest niedziela, godzina 15. No i trochę ruchu już się zrobiło. I chciałem powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla policji tutaj rumuńskiej. Ponieważ u nas jak są akcje, powroty i jakieś wakacje i jakieś weekendy, to stoją co drugie krzaki i suszą. Czy się 5 km za szybko nie jedzie. I taka jest pomoc polskiej policji. A tutaj każde skrzyżowanie, każdy Bukareszt. Każde skrzyżowanie, każde jakieś rondo, stoją policjanci i kierują ruchem. Żeby było płynnie, żeby było bezpiecznie. I brawo, brawo rumuńska policja. Polska policja może się od rumuńskiej uczyć. Tyle miałem do powiedzenia. I to nie tylko, że tutaj pod Bukaresztem, ale tak samo nad morzem. Pojechaliśmy tak z tego całego, jak to powiedzieć? Olimpu. Tak, no wiadomo, z tej Riviery, tak, tutaj rumuńskiej też ruch jak 100 bandytów. Też tam stali, kierowali, wszystko ładnie, grzecznie, miło, sprawnie, jak na takie a u nas by to było tak jakby wszystko rozpieprzone. No to jesteśmy na Calea Victoriei, czyli chyba na Alei Wiktorii w Bukareszcie. No dotarliśmy tutaj, trochę pokluczyliśmy, bo chyba na weekend
albo może już na stałe, no jest wyłączona z ruchu w ogóle samochodowego. Jest to jeden wielki To deptak. cała aleja jest Tak. wyłączona. O, tak to wygląda właśnie. Tak, więc Światła idziemy. normalnie działają, ale ludzie idą ulicą. Tak, no więc trochę nam czasu zajęło znalezienie jakiegoś miejsca sensownego do zaparkowania, ale chyba lepiej nie mogliśmy znaleźć. Możemy dać pineskę może ewentualnie, zobaczymy. Idziemy połazić, pewnie coś zjemy też przy okazji, jakiś Zobaczymy. obiadek. Jest wielkomiejsko. Tak, Spodziewaliśmy się, ale ja osobiście nie spodziewałam się aż tak wielkomiejskiego klimatu. No to zapraszamy Was na wspólny spacer z Frydwanem po Bukareszcie. Bukareszt nazywany jest Micul Paris, czyli Małym Paryżem, bo chociaż pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z połowy XV wieku, to dopiero przełom wieków XIX i XX przyniósł mu rozkwit. Właśnie wtedy otrzymał ten swój przydomek. Zachwycające kamienice oraz budynki w stylu fin de siècle są jak żywcem wyjęte ze stolicy Francji. Nic dziwnego, bo po odzyskaniu niepodległości rumuńskie elity zachłysnęły się francuskością. W wyższych sferach używano francuskiego, a znajomość literatury, sztuki czy mody z nadsekwany były symbolem prestiżu. Nawet styl kawiarnianego i salonowego życia przypominał ten z Montmartre. Kolejne kasyno, tak zauważyłem, że chyba Rumunia kasynami stoi. Możemy to chyba uznać za udane połączenie starego z nowym. Tak, bardzo zgrabne. Stare szkło No i klocek. i klocek. Najbardziej reprezentatywną ulicą tego zaczarowanego Bukaresztu jest Kalea Victoriei, czyli Aleja Zwycięstwa dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1878 roku. Ciekawostką jest, że kiedyś ta blisko 3-kilometrowa ulica wyprukowana była kostką dębową i jako pierwsza otrzymała nocne oświetlenie. To właśnie tutaj znajdują się najbardziej reprezentacyjne budynki Paryża Wschodu i to tu biło serce kulturalnego i towarzyskiego centrum miasta. Jakby tego wszystkiego było mało, to do alei przylegają niezwykłe pasaże wyglądające jakby czas zatrzymał się w nich ponad 100 lat temu. Nie, to nie Paryż, to Bukareszt. Takie obrazki też są. Ogrom bulwaru zwycięstwa socjalizmu, bo taką nazwę nosił kiedyś prowadzący do parlamentu obecny bulwar Unii, mimo swojej niechlubnej historii robi wrażenie. Żeby spełnić ten szalony projekt Czałczesku, wyburzono 7 km² zabytkowego centrum i wysiedlono ponad 40 000 mieszkańców. Cudem tylko uratowano i przeniesiono część budynków. Oprócz zabytków znalazł się wśród nich nawet zwierzowiec z zaskoczonymi mieszkańcami.
Na szczęście nie do końca zrealizowany projekt zakładał wyburzenie 5% miasta i zastąpienie nawet 300-letnich budynków blokami w stylu sowieckim. Tak jak się idzie wzdłuż tej fontanny i w kierunku tego pałacu, po prostu żadne zdjęcie tego, ani film tego nie odda jakby Tak, ogromu. tej wielkości. Kawał naprawdę terenu. Ale jak dla mnie to się Ceausescu nie udało przyćmić dostojeństwa i ogromu mimo wszystko nawet tej Alei jednak Zwycięstwa. Między komunistycznym a eklektycznym rozmachem, nieopodal najstarszego zajazdu w mieście, czyli Hanul Lui Manuk, wciśnięte są ruiny, a właściwie w większości fundamenty starego dworu. Zamku, z którego swój krwawy terror roztaczał sam Wlad Palownik. Niestety od 10 lat ruiny i muzeum są zamknięte z powodu remontu, który, znając Rumunów, nieprędko się skończy. Bukareszt płacze za nami, że wyjeżdżamy. No ale oczarował nas chyba Bukareszt. Prawda? Prawda. Zupełnie nie tego chyba się tak do końca spodziewaliśmy, ale... Nie bardzo... wiedzieliśmy, czego się spodziewać, No tak, ale na pewno nie tego. dokładnie. No, Także polecamy. polecamy całym sercem też Budapeszt też, ale Bukareszt. Natknęliśmy się kiedyś na określenie, że Bukareszt przypomina stare radio, które trzeszczy i buczy, ale nadal gra. Możemy się z tym zgodzić w 100%, a to, że był to kiedyś mały Paryż, przypomina też łuk triumfalny z 1936 roku, będący miniaturową wersją tego z Nadsekwany. Po wielkomiejskim Bukareszcie zrobimy drugie podejście do jednego z najbardziej znanych, przynajmniej w Rumunii, kurortów, czyli słynnej Sinai. Bo jak może pamiętacie albo i nie, już raz nam się nie udało. Zobaczcie sami, jak będzie tym razem. A my znowu w góry wracamy. Jedziemy do Sinai. Nie udało się ostatnim razem. Może dzisiaj coś zobaczymy. Ostatnio były straszliwe korki. Zrezygnowaliśmy po prostu po drodze. To był weekend. To był weekend. Dzisiaj jest poniedziałek. Może się uda. A wczoraj spędziliśmy noc na kempingu. No, może nie pod Bukaresztem. 40 bo to- km. No, tak? 40 czy jakieś 60? 40. No, kemping jak kemping. Taki teren z jeziorem. No, jakaś taka plaża, bar. Atrakcje, no właśnie takie po prostu dla też tubylców. Jakieś pole do siatkówki.
nazwanie tego kempingiem trochę jest... No, kemping jest po prostu chyba przy okazji okazji. jakby do tego całego terenu. No i wszystko, co związane z tym, z pobytem na kempingu, też jest przy okazji. Tak, prysznice czy łazience. Tak, Takie, prysznice żeby- brudne, No po to, żeby się zimna z woda piachu w- spłukać, No tak. właśnie. Zimna woda w umywalkach, w kranach. Nie polecam. Nie polecamy. Tak generalnie z tych wszystkich kempingów, w których byliśmy, to moglibyśmy polecić tylko jeden. Gdzie on był, to nie pamiętam w tej chwili, to dokleimy. Natomiast tak, to był jeden kemping, który moglibyśmy śmiało... Nie, jeszcze był jeden. Jeszcze jeden, który? Był, no ten, nie z Mirabelką, tylko zostaliśmy przy drodze. Ach, tak, rzeczywiście, dwa kempingi były takie, które moglibyśmy polecić, tak. A reszta to, no, jeśli ktoś nie musi szukać prysznica i może się w samochodzie zamknąć, to naprawdę szkoda pieniędzy. Ale dzięki nam przynajmniej zobaczyliście, jak to wygląda na rumuńskich kempingach. Może nie robiliśmy takiej dokładnej relacji, nie zaglądaliśmy do kibli, nie zaglądaliśmy pod prysznicę, bo to trochę nie nasza bajka, ale widzieliście, gdzie stoimy. Mamy nadzieję, że już żadnego kempingu nie zaznamy. Kempingów chyba jednak nie lubimy. Sinaja podobno była kiedyś nazywana rumuńskim Zakopanem. Nie, może też ze względu na korki, bo jedziemy dzisiaj w poniedziałek i co prawda nie aż tak potężny jak wtedy, ale też jest korek. Się wleczymy. Dojechaliśmy. Jest Sinaja. Masz złe przeczucia. Zobaczymy. No na pewno bardzo nam tutaj życie pokazywało, żeby tu nie przyjechać. Tyle się wtedy korek, teraz korek. Po przejechaniu 350 metrów przejedź przez rondo. A do Bukaresztu też nam się nie spieszyło, a zachwyceni byliśmy. No ale to nie to, co innego się nie spieszyć, a co innego jakoś los. Nie no, Pod nawet górkę mówiliśmy, daje, no. że może niekoniecznie byśmy pojechali. Przejedź przez rondo. Dotarliśmy do Sinai i okazało się, że każdy z nas będzie miał teraz swoje 5 minut z kamerą. A dlaczego? Moglibyśmy teraz powiedzieć, że zostawił mnie w środku miasta i pojechał, albo coś innego równie clickbaitowego. Ale prawda była taka, że Sinaja jest turystyczna bardzo. Tak naprawdę do bólu. W związku z czym zaparkowanie graniczyło z cudem lub ceny były z kosmosu. Dlatego zwiedziliśmy osobno, tak żeby był wilk syty i owca cała. A byliśmy naprawdę ciekawi tego ulubionego miejsca pierwszego króla Rumunii, Karola I. To dzięki niemu miasteczko rozkwitło i znalazły się tutaj nie tylko piękne zabytkowe wille, ale i luksusowy hotel, kasyno czy królewski zamek myśliwski.
Ten zamek w takim stylu niemieckim trochę. Ten król, cała ta rodzina królewska była z dynastii niemieckiej wybranej. Dzisiaj poniedziałek, zamek zamknięty w środku, a z zewnątrz niestety w remoncie. Dzisiaj pogoda taka dosyć górska. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Ta część naszej wycieczki poprowadziła nas przez Rumunię, jakiej się nie spodziewaliśmy, pełną przepychu i piękna secesji z przełomu wieków. Ukazał nam się obraz Rumunii, o jakiej się nie mówi, a szkoda. A jaka część tego niesamowicie zróżnicowanego kraju przed nami? O tym za tydzień. Do zobaczenia!